Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić taki najprostszy sweter, więc jeśli jesteś początkująca, to jak najbardziej zachęcam. Jest to sweter taki typowo standardowy, taki można powiedzieć zwany siatka, natomiast ja nie używam standardowego wzoru, używam trochę inny, więc serdecznie zapraszam Cię do sprawdzenia, jak ten wzór zrobić, jak on wygląda. Natomiast właśnie jeśli chodzi o krój tego swetra, to jest to sweter taki najzwyklejszy, jest dosyć krótki, ponieważ chciałam, żeby spod tego swetra wystawał t-shirt, bluzka czy jakiś top, więc mój sweterek ma tylko 40 cm, natomiast szerokość ma 50 cm. Dodatkowo ta część tutaj z przodu na ściągacz jest krótsza w stosunku do tej z tyłu. Być może należąco jeszcze tego tak do końca nie widać, natomiast o 2 cm różni się. Dzięki temu mam tył troszeczkę dłuższy, a przód troszeczkę krótszy. To właśnie chciałam uzyskać, więc mam nadzieję, że Wam się to również spodoba, ale nie jest to konieczne, ponieważ w trakcie przerabiania mówię, że ściągacz również można zrobić na prosto i tłumaczę jak. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o ten sweterek, to postanowiłam sobie zrobić rozszerzone rękawy, coś co jeszcze u mnie nie było na kanale i długo się wzbraniałam, ponieważ ja już przeszłam te czasy, kiedy te dzwony były modne i spodnie i rękawy były wtedy bardzo modne, szerokie. No i tak ciężko mi się wraca do tego, co było modne, ale tak szczerze powiedziawszy, postanowiłam jeden sweter taki zrobić i rzeczywiście nie żałuję, podoba mi się, jak są te rękawy tutaj szersze. Czyli tak jak widzicie, ten rękaw to jest taki typowy dzwon, rozszerzony na dole, no i jest długi. Cały sweterek jest oczywiście przewiewny, lekki, przyjemny, pod niego można zakładać topy z krótkim rękawem, bez rękawów. Mam oczywiście tutaj podkrój zrobiony pod dekolt, żeby ładnie się układał, ale uwierzcie mi, sweter jest bardzo prosty. Na każdym etapie, którym go robię, mówię, co zrobić, ewentualnie mówię, jakie zmiany można wprowadzić, jeśli Wam się coś nie podoba. Także nie bójcie się, bierzcie szydełko i przerabiamy sweterek dla siebie bądź dla kogoś. Jeśli chodzi o włóczkę, to użyłam sobie włóczki firmy Kokonki z serii Recoton, czyli po prostu bawełna. Cały motek to jest bawełna, z tym, że 50% jest bawełny regenerowanej. Kokonek ma 4 nitki i miał 1500 metrów, z tym, że tak jak widzicie nie użyłam 1500, zostało mi tu 60 gramów z tego motka, natomiast cały sweter waży niecałe 300 gramów, bodajże 290 gramów, więc no jest bardzo leciutki, fajny, przewiewny, typowy na lato, więc jak najbardziej zachęcam do stworzenia sobie sweterka właśnie z takich włóczek niteczkowych. Aczkolwiek ja zawsze mówię, że nie bójcie się sprawdzać swoich ulubionych włóczek, jeśli nie macie takiej, jeśli u Was się nie da takiej kupić, bo czasami wiem, że zagraniczni widzowie pytają, to się nie przejmujcie, wybierajcie po prostu włóczki, które Wam odpowiadają, które są u Was na rynku. Pamiętajcie, żeby włóczka była w miarę cienka, lekka, żeby oczywiście sweterek nie był zbyt gruby. Natomiast jeżeli chcecie, żeby sweterek był gruby, po prostu dobierzcie odpowiednio większe szydełko, ponieważ przerabiając ten sweterek użyłam dużego szydełka, dużego jak na mnie, 4 mm. Czyli dzięki temu, że używam większego szydełka, powstają mi właśnie takie dziurki, taki ażurkowy wzorek. Natomiast na wykończenie ściągacza użyłam mniejszego 3,75, po prostu lepiej mi się pracowało, żeby stworzyć ten ściągacz. Sam wzorek, tak jak widzicie, przypomina właśnie taki wzór siatka, jest luźny, przewiewny. Myślę, że warto go zrobić, aczkolwiek też jest bardzo stabilny. Nie jest zrobione ze słupków. Słupki czasami uwielbiają się nam przekrzywiać, przekręcać, więc myślę, że warto też spróbować innego wzoru, żeby stworzyć taki sweter. Na lewej stronie jest troszeczkę inny wzór, choć bardzo podobny. I w trakcie przerabiania mówię Wam, że można wykorzystać tak naprawdę dowolną stronę, którą chcecie, tylko po prostu trzeba zszyć na odpowiedniej stronie i zostawić na prawej ta, która Wam się podoba. Więc to zostawiam Wam do wyboru, którą stronę uznacie za prawą, a którą za lewą. Mam nadzieję, że pomysł na sweter Wam się spodoba, że zobaczycie chociaż próbkę, że wykonacie razem ze mną próbkę i spróbujecie razem ze mną przerobić ten sweterek. Kto zamierza, kto planuje w kolejce któryś tam sweter, to bardzo proszę dajcie znać w komentarzach, żebym wiedziała, czy moje projekty Wam się w ogóle podobają, czy sobie przerabiacie,
czy po prostu ktoś z tego korzysta. To będzie mi bardzo miło usłyszeć, że ktoś jest chętny na przykład na ten sweterek, tylko jeszcze nie wie kiedy. Ok, dobrze, słuchajcie. Oczywiście wszystko Wam wytłumaczę, także moje filmy może są trochę dłuższe, ale traktuję to tak, jakby ktoś po raz pierwszy wszedł na kanał, chciałby po prostu w jednym filmie zobaczyć wszystko. Wiem, że czasami się powtarzam i robię rzeczy, które już wcześniej mówiłam, ale ja robiąc sweter od początku chciałabym mieć wszystko w jednym filmie, więc wybaczcie, jeżeli coś przedłużam i mówię za dużo. No taka już jestem, taki urok kanału. Także serdecznie Was zapraszam na ciąg dalszy. Do zrobienia mamy taki panel. Jest to panel tylny. Będzie robiony w kształcie kwadrata bądź prostokąta, w zależności od tego, jaki wybieracie sobie wymiar waszego sweterka. Tak wygląda dokładnie panel tylny. Panel przedni będzie troszeczkę inny, ponieważ będę tutaj delikatnie robiła podkrój na dekolt, żeby przy szyi ładnie się układał. Natomiast na początek musicie nabrać taką liczbę oczek, która będzie odpowiadała szerokości waszego pierwszego panela, ponieważ wysokość budujemy pionowo, na bieżąco, więc możemy łatwo dostosować do wysokości waszej potrzebnej. Natomiast szerokość musimy na początku sobie ustalić i zadecydować, jaki szeroki będzie sweter. Przerobię z Wami próbkę, pokażę Wam wzór. On jest naprawdę bardzo prosty. Jest dobrą alternatywą dla takiej siatki ze słupków, natomiast ta jest bardziej stabilniejsza i wydaje mi się, że bardzo ładnie wygląda. Ok, więc tak, ja nabiorę dowolną liczbę oczek, nie musi być to parzysta czy nieparzysta, natomiast oczywiście przy podziale na dekolt lepiej mieć liczbę parzystą, wtedy wiemy, że mamy tutaj równą liczbę oczek, ale tak jak mówię, jest to dowolne. Natomiast zmiana będzie dla panelu głównego, przedniego, ponieważ ten panel przedni robimy do pewnej wysokości, tak jak tutaj mam, dosłownie kilka rzędów przed, zatrzymuję się, żeby sobie zrobić podkrój na ten dekolt, ale to Wam powiem jeszcze w trakcie, natomiast na początek zajmiemy się samym wzorem. Do wykonania wzoru potrzebne nam będą dwa znaczniki, żeby sobie znaczyć krawędź, żeby nam nic nie uciekło i żeby robótka szła równo. Na początek zalecam przerobić sobie próbkę, dokładnie może być to dowolna liczba oczek, może być 10, może być 20, żeby sprawdzić, czy Wam się w ogóle wzór podoba, jak Wam się pracuje i ewentualnie dobrać odpowiednią liczbę oczek do docelowej szerokości Waszego panelu. Robię pętelkę podstawową i nabiorę dowolną liczbę oczek, może niech będzie to 14. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Mam nabrane 14 oczek, jest to malutka próbka, więc wystarczy tyle, żeby Wam pokazać wzór. Dodatkowo zawsze na końcu robię oczko brzegowe, czyli nie wliczane do wzoru i pomijam to oczko, dopiero od drugiego oczka na szydełku będę wykonywała wzór. Odwracam łańcuszek w taki sposób, tu mamy przód łańcuszka, natomiast tu jest tył, żeby widzieć tą końcową tutaj tylną pętelkę i pracujemy na tej pętelce. Pierwszy rząd to będą zwykłe półsłupki nawijane, czyli robimy narzut, wbijamy się pod tą pętelkę, przeciągamy włóczkę pod pętelką, pobieramy włóczkę i przeciągamy przez wszystkie 3 pętelki. Oczywiście pierwsze oczko znaczymy i robimy dalej, czyli znowu narzut, wbijam się w drugą, kolejną pętelkę, przekładam pod pętelką, pobieram włóczkę i przekładam przez 3. Te półsłupki nawijane będą bardzo luźne, ponieważ używam dużego szydełka, 4 mm. Dzięki temu to nie będzie taka robótka ciasna, tylko bardzo luźna i dzięki temu powstanie nam taki fajny wzór ażurkowy. Czyli wykonujemy sobie cały czas półsłupki nawijane. Nawet jeżeli Wam się będzie tutaj ciągnęła włóczka, nie szkodzi, to ma być właśnie bardzo luźny wzór, luźno robiony. Ok, mam do przerobienia jeszcze dosłownie ostatnie oczko i również półsłupek nawijany. Dobra, przechodzimy do drugiego rzędu. Robię oczko do góry, odwracam robótkę. Oczywiście tego oczka nie liczymy, jest to oczko brzegowe, natomiast w drugim rzędzie będziemy robić zwykłe półsłupki
pomiędzy tymi półsłopkami nawijanymi. Zobaczcie, dosłownie wbijamy się, wkładamy szydełko pomiędzy. Tu z góry powinniście mieć 3 pętelki. Przekładamy pod włóczkę, pobieramy i przekładamy przez 2. I oczywiście tutaj też znaczymy sobie pierwsze oczko, pierwszą krawędź i znowu powtarzamy to samo, czyli znowu rozszerzamy sobie, patrzymy, gdzie są te półsłupki z wcześniejszego wzoru, wbijam luźno szydełko pod, przekładam włóczkę, pobieram i przekładam przez 2. Wzór naprawdę bardzo prosty, to w zasadzie jest wszystko, tylko ja Wam jeszcze pokażę, jak musimy robić przy jednej z krawędzi, ponieważ żeby ona się nam nie rozszerzała. Tymczasem tutaj do końca rzędu robimy zwykłe półsłupki. Wbijamy się luźno pomiędzy, czyli tak naprawdę są tutaj 3 pętelki na szydełku, pod szydełkiem. I dochodzę do samego końca. I tutaj zaznaczone mam całe oczko, natomiast tutaj jest jeszcze ta 3. pętelka, pod którą się oczywiście też wbijamy na ostatnim oczku i również robimy półsłupek. Znowu oczko do góry, odwracamy robótkę i w zasadzie, słuchajcie, powtarzamy to samo co w pierwszym rzędzie, czyli wykonujemy półsłupki nawijane. Czyli robimy narzut, tutaj wbijamy się pod całe oczko, bo mamy tylko oczko jedno i wykonujemy półsłupki nawijane. I znowu narzut, wbijam się pod całe, przekładam, pobieram i przez 3. Cały czas tak samo, zobaczcie, powstaje nam lekki, luźny wzór, a jednocześnie jeśli zaczniecie robić więcej rzędów, zauważycie, że ten wzór się bardzo ładnie ułoży, wyprostuje i stworzy właśnie taki ładny wzór. I zachodzę tutaj do końca, żeby Wam powiedzieć, że mam przedostatnie oczko, natomiast w ostatnim oczku powinnam zrobić półsłupek nawijany, ale tego nie zrobię. Tutaj wyjątkowo w rzędach, gdzie robię półsłupki nawijane, w ostatnim oczku przerabiam zwykły półsłupek. Zobaczcie, czyli nie robię narzutu, nie, robię zwykły półsłupek. Mi osobiście bardzo krawędź się, powiedzmy tak, marszczyła, rozszerzała, gdy robiłam tutaj na końcu półsłupek nawijany. Gdy zaczęłam robić zwykłe półsłupki, krawędź była równa, zarówno jedna jak i druga, więc ja polecam zrobić sobie półsłupek, natomiast oczywiście możecie sami sprawdzić, być może u Was włóczka inaczej się będzie ciągnęła. I jestem z powrotem na tej stronie, w której robiłam rząd drugi i tutaj się oczywiście nic nie zmienia. Dalej wykonuję półsłupki. Wbijam się pod całe oczko, przeciągam, pobieram i przez 2. Czyli wzór składa się tak naprawdę, zobaczcie, z 2 rzędów. Pierwszy rząd to były półsłupki nawijane, natomiast drugi rząd to są zwykłe półsłupki. Także bardzo prosty wzór, natomiast oczywiście wychodzi wtedy taki ładny i luźny, gdy użyjemy większego szydełka. To, co Wam mówiłam, używamy dużego szydełka. Oj, przepraszam, tu jest bardzo ważne, oczywiście się pomyliłam, może dobrze, ponieważ wbiłam się, zobaczcie, w całe oczko, natomiast przy półsłupkach, dokładnie tutaj, tak jak Wam powiedziałam, wbijamy się pomiędzy, tak, czyli tutaj, również pod tą 3. pętelkę, tak, czyli zobaczcie, tu i tu, czyli nie w całe oczko, bo wtedy właśnie zostaje Wam ta pętelka, tylko pod 3 pętelki, a dokładnie pomiędzy półsłupkami. No mam nadzieję, że że mi to wybaczycie, wzięłam to po prostu, zrobiłam odruchowo, ale dzięki temu może zauważycie różnicę, jak to będzie wyglądało. Oczywiście nie jest to błąd, bo jeśli Wam się podoba taki wzór wbijany pod tylko oczko, 2 pętelki, to jak najbardziej możecie tak robić. Ja natomiast tutaj używam wzoru, gdzie wbijam się pod 3 pętelki, dosłownie pomiędzy słupkami. Dzięki temu wychodzi taki wzór jak mój.
Natomiast mówię, nie jest to błąd, można to również, może to być również jakiś po prostu wzór na coś innego, tak? Czyli teraz znowu oczko do góry, tutaj robimy półsłupki, tutaj nie mamy 3 pętelek, mamy tylko 2, więc się na pewno nie pomylimy jak w pierwszym rzędzie. Tu cały czas pod 2. I tak jak Wam powiedziałam, tylko na samym końcu w tym rzędzie przerabiam półsłupek. Zwykły półsłupek po to, żeby właśnie krawędź była równa, stabilna i żeby się nie wykrzywiała. I to już będzie mój ostatni rząd pokazowy, ponieważ tak naprawdę, tak jak mówię, robimy dokładnie cały czas tak samo. Bardzo prostą siatkę składającą się tylko z 2 rzędów. Tu mi oczko wyleciało, ale nie szkodzi, to jest tylko próbka. Natomiast tutaj, tak jak mówiłam, wbijam się i robię zwykły półsłupek. Czyli nie nawijane, tylko półsłupek. Będzie tutaj różnica. Oczko do góry i znowu, tak jak tutaj Wam pokazywałam, półsłupki pomiędzy półsłupkami wcześniejszymi, albo po prostu wbijamy luźno szydełko pod 3 pętelki. W ten sposób. Tutaj ostatnie oczko nie ulega zmianie, oczywiście też jest półsłupek, tylko przy półsłupku nawijanym ostatnie oczko będzie zrobione jako półsłupek. Oczywiście wszystkie krawędzie trzeba znaczyć, żeby nie pominąć żadnego oczka. No i oczywiście Wy możecie zadecydować, która strona będzie prawa, która będzie lewa. Obie są podobne, ale troszeczkę się różnią i w zależności od tego, co Wam się podoba, możecie sobie zadecydować i wybrać, która strona będzie prawa, a która lewa. Ja wybieram stronę prawą, tą, na której robię zwykłe półsłupki, czyli tą, którą właśnie skończyłam. Tu są półsłupki i to będzie moja prawa strona. Natomiast tam, gdzie robię półsłupki nawijane, tutaj, to będzie moja lewa strona. Aczkolwiek, tak jak mówię, one wyglądają bardzo podobnie. Oczywiście musicie sami zadecydować, która strona będzie prawa, która lewa. To będzie potrzebne oczywiście do zszywania swetra, no i zadecydowania, jak również robić rękawy, od czego zacząć, ponieważ rękawy będę robiła na samym końcu, kiedy już zszyję sobie 2 panele. I teraz oczywiście, gdy macie swoją próbkę, możecie ją wyprać, zobaczyć, jak się rozszerza, ewentualnie jeśli nie chcecie prać, to po prostu ją rozszerzyć i zobaczyć, czy bardzo wzór się będzie mocno rozszerzał. Wtedy oczywiście, gdy macie już gotową próbeczkę, można sobie zmierzyć centymetrem, ile ona zajmuje i odpowiednio przeliczyć liczbę oczek do szerokości, którą potrzebujecie na Wasz sweter. Oczywiście to już pokazywałam we wcześniejszych filmach, więc tego już nie będę pokazywać i zanudzać Wam, jak to przeliczać. Dowolna metoda, taka, jaka Wam jest wygodniej. Natomiast jeśli chodzi o zrobienie panelu, to tak jak Wam powiedziałam, zaczynamy sobie od panelu tylnego, ponieważ panel tylny nie ulega zmianie, jest to zwykły prostokąt bez żadnego podkroju. Natomiast ostatnim rzędem, który ja wykonuję, jest rząd półsłupków. To są moje tutaj półsłupki i to jest ostatni rząd na górze, po czym robię oczko ścisłe i zostawiam sobie dłuższy kawałek włóczki, żeby użyć do zszycia ramion. Natomiast gdy wykonujemy drugi panel, dochodzimy do pewnej wysokości, nie takiej jak panel tylni, tylko powiedzmy o kilka centymetrów niższy, ponieważ będziemy robić podkrój na dekolt. Ja zadecydowałam, że ten podkrój mój będzie składał się tak naprawdę z 6 w sumie rzędów. 3 rzędy to będą półsłupki nawijane i 3 rzędy zwykłe półsłupki. Więc jak tutaj popatrzę na te rzędy, to te 3 rzędy, czyli w sumie 6, dają mi około 3,5 cm. Więc tyle wystarczy, żeby zrobić sobie podkrój. I Wy również zdecydujcie, jak głęboki ma być ten podkrój, ponieważ odpowiednio wcześniej panel przedni musicie skończyć, pomniejszając liczbę tych rzędów, które zrobicie podkrój na dekolt. Czyli na przykład ja mam zrobione obecnie na panelu tylnym w sumie 66 rzędów, z czego 33 to są półsłupki nawijane i 33 to są zwykłe półsłupki. I teraz, żeby zrobić panel tylny z podkrojem, przerabiam tylko 30 rzędów
półsłupków i 30 półsłupków nawijanych i 30 półsłupków, czyli tak naprawdę zrobiłam już 60 rzędów i brakuje mi do końca dosłownie tych 6 tutaj, które nadbuduję tylko na ramionach. I w tym momencie jestem właśnie na takim etapie, że będę budowała tylko te ramiona. Wyznaczam sobie, ile centymetrów zostawiam na ramiona. Ja z reguły zostawiam około 10 centymetrów i tak też teraz zrobiłam. Mamy tutaj ładne oczka, więc liczymy dokładnie z jednej, jak i z drugiej strony, żeby zostawić taką samą liczbę oczek. A nawet mam tutaj zostawione na 12 cm. U mnie jest to 20 oczek tutaj, 20 oczek tutaj, natomiast w środku pozostało mi około 24 do 25 cm. Tyle mi wystarczy. Będzie jeszcze podkrój, więc dekolt na pewno się troszeczkę rozszerzy. I teraz tak, to jest mój panel przedni, czyli tak jak Wam powiedziałam, doszłam do tego momentu, gdzie nadbuduję ostatnie rzędy, oczywiście tak, żeby te panele miały taką samą wysokość. Pamiętajcie, że musicie tak zrobić, że te nadbudowania, które zrobicie, muszą ostatecznie dać Wam taką samą wysokość paneli, tak? Czyli zobaczcie, ja jestem dokładnie w tym miejscu, to jest moja obecnie lewa strona, jestem na lewej stronie, czyli przerobiłam na prawej, tak jak Wam powiedziałam, moją prawą stroną są półsłupki. O, to jest ostatni mój półsłupek tutaj. I teraz zacznę od robienia podkroju. Czyli podkrój polega tylko na tym, że do pewnego momentu robimy sobie wysokość tą tutaj, zostawiając wcięcie na środku. Czyli to jest tak naprawdę nic innego jak dorobienie tych moich rzędów, których Wam powiedziałam, czyli dokładnie 3 rzędów z półsłupkami nawijanymi i 3 rzędów z zwykłymi półsłupkami, czyli w sumie 6. I takich rzędów te rzędy muszę zrobić z obu stron. Czyli zobaczcie, tutaj przerabiam półsłupki nawijane, zaczynam od tego momentu. Jest to dla mnie lewa strona. W taki sposób. Tyle, ile sobie tutaj wyznaczyłam. Przerobię dosłownie tylko część na ramiona. Marker wyznacza mi środek dekoldu, więc jego nie usuwam. Natomiast ostatnim oczkiem jest tutaj oczko przed markerem. I tutaj na razie w ostatnim oczku zrobię ten półsłupek nawijany. Natomiast jeśli się okaże, że będzie krawędź szła dosyć wysoko i krzywo, można w ostatnim oczku zrobić tak jak we wzorze zwykły półsłupek. I teraz robię oczko do góry i zawracam. Czyli nadbuduję tylko tą część na ramiona i wykonuję dalej ten sam wzór, który sobie tutaj ustaliłam. Zobaczcie. Czyli zobaczcie, na tym to polega, że w panelu przednim dobuduję sobie tą wysokość. I oczywiście już tego nie będę pokazywać, ale muszę zrobić jeszcze kilka tutaj rzędów, żeby stworzyć tą wysokość. Za chwilkę Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Natomiast z drugiej strony musimy oczywiście doczepić tutaj włóczkę, ponieważ już nie mamy włóczki, zostawiamy dekolt, więc tutaj doczepiamy. Już pokazuję. Ok, dokończyłam sobie tą pierwszą część na ramionach, tak to wygląda. Tak jak mówiłam, w sumie mam tutaj 6 rzędów, po 3 z każdego wzoru. I kończę takim samym ściekiem, jak w tym samym miejscu jak w pierwszym panelu, czyli po zrobieniu półsłupków. No i ostatnie oczko oczywiście przekładamy i zaciskamy. Również można sobie zostawić dłuższą włóczkę do zszywania ramion. I tak jak Wam powiedziałam na początku, również musimy zrobić ten sam podkrój tutaj. Tak samo robimy w tym samym miejscu co tutaj, czyli ja zaczęłam na lewej stronie wykonując półsłupki nawijane, tak? Czyli szłam od tej strony, zawróciłam i robiłam półsłupki, więc tutaj muszę zrobić dokładnie to samo, czyli zaczynam od półsłupków nawijanych. I znowu biorę sobie włóczkę, robię pętelkę podstawową. I tutaj zahaczam. Dla mnie znacznik wyznaczał środek dekoldu, więc wbijam się tutaj w całe oczko następne. Robię pętelkę, przekładam pętelkę pod oczkiem i robię
oczko łańcuszka. Mam zabezpieczoną robótkę, natomiast jeszcze raz w tym samym oczku robię mój półsłupek. I to jest dopiero moje pierwsze oczko. Można sobie oczywiście zaznaczyć, żeby się nie pomyliło. No i słuchajcie, dalej robimy tak samo, czyli dosłownie 6 rzędów. Tutaj cały czas tak samo, tylko trzeba po prostu sobie doczepić włóczkę. Cała trudność polegała tylko na tym, żeby z tej strony sobie ją doczepić, natomiast wzór idzie tak samo. Oczywiście przerabiam tą samą liczbę oczek, tą, którą miałam wcześniej tutaj zahaczoną. U mnie jest to 20 oczek. I tutaj również na końcu w tym rzędzie zrobię sobie półsłupek, zwykły półsłupek. Ja na końcu tych rzędów również robiłam tutaj półsłupki, żeby ta krawędź po prostu ładnie szła. I tutaj tak samo. Ja nie mam zaznaczone, ale wiem, które to mam ostatnie oczko. To jest dosłownie tutaj i tutaj również robię półsłupek. Oczko do góry, odwracam robótkę. No i nadbuduję dosłownie tyle samo. Ostatecznie ilość rzędów od tego miejsca do końca musi być dokładnie taka sama przy obu panelach i z dwóch stron, więc tego sobie pilnujcie, żebyście wiedzieli, ile przeznaczyliście rzędów na nadbudowę ramienia, żeby ostatecznie dwa panele się ze sobą zgadzały co do wysokości. Dobrze, ja dokończę to i powiem Wam, co dalej. Ok, mam już zrobione dwa panele. Dorobiłam zarówno jedną, jak i drugą część na ramiona. I teraz zajmiemy się zszyciem tutaj tęczości na ramionach. I dopiero teraz, po zszyciu, pokażę Wam, jak wykonać od razu rękaw. Więc ja nie wykonuję na razie rękawu, dopiero gdy zszyję sobie na ramionach. Zadecydujcie, która strona jest prawa, która strona jest lewa, bo teraz już zszywamy i to jest ważne. Tak jak ja powiedziałam wcześniej, moja prawa strona to jest tam, gdzie wykonywałam półsłupki. Natomiast półsłupki nawijane widzę jak gdyby od tyłu. Natomiast tutaj były półsłupki wykonywane z przodu. I teraz tak, strona prawa do strony prawej zszywam sobie na lewej stronie. Użyję dosłownie tutaj tej końcówki włóczki, którą mam i będę zszywała oczkami ścisłymi. Czyli zobaczcie. Wbijam się tutaj w pierwsze oczko, wbijam się w pierwsze oczko również z tego panelu, wybieramy oczko pierwsze, tą włóczkę, którą mam tutaj, przeciągnę przez dwa oczka i zrobię oczko ścisłe. I znowu wbijam się w pierwsze oczko, wbijam się w drugie oczko i robię oczko ścisłe, czyli mam wydzieloną liczbę oczek, dokładnie 20. Przybliżam jedną i drugą krawędź, pobieram całe oczko i w taki sposób zszywam sobie tą część aż do końca. W taki sposób. Powstanie nam tutaj taki szef. Myślę, że będzie bardzo fajny, mało widoczny, więc warto sobie tym sposobem zszyć. Oczywiście upewnijcie się, czy macie prawą krawędź do prawej, bo ciężko tutaj rozpoznać, ale no będzie śmiesznie, jak zszyjemy jedną prawą, a drugą lewą. Ale też może być fajnie i uwierzcie mi, możliwe, że nawet nigdy tego nie zauważy nikt, bo jest ciężko to zauważyć. Dobrze, słuchajcie, zszywam sobie do końca i już tutaj doszłam do ostatniego oczka i oczywiście na końcu również robię oczko ścisłe. I zaciągam sobie tutaj oczkiem zamykającym. Już te wszystkie znaczniki można sobie pousuwać. One już nam nie są potrzebne. Już mamy dekolt zrobiony. To jest lewa strona. I tak będzie wyglądało szycie na prawej. To samo powtarzam z tej strony, tylko sobie oczywiście odpowiednio trzeba odwrócić robótkę, żeby Wam się pracowało od strony prawej do strony lewej. I dokładnie to samo robimy z tej strony. Czyli nabieramy oczka. Włóczkę, którą mam tutaj, ona jest gdzieś tam daleko, zostawiłam, przekładam i robię oczko ścisłe. I to samo robimy z tej strony i pokażę Wam, co dalej.
I gdy mamy już zszyte na ramionach, możemy zabrać się za wykonanie rękawa. Ja rękaw będę wykonywała dosłownie na panelu, czyli nie robię go osobno, zaczynając od łańcuszka, tylko od razu wbuduję go jak gdyby w tą część paneli. Tak wygląda mój rękaw. On do powiedzmy łokcia jest takiej samej tutaj szerokości, natomiast od łokcia rozszerza się tutaj ta część, żeby mieć właśnie takie rozszerzone rękawy. Oczywiście, jakieś próbki mi się zapodziały, oczywiście możecie ten rękaw również zrobić sobie na prosto, nie musi być taki rozszerzony. Można te rozszerzenia zrobić tak naprawdę w dowolnym momencie, którym chcecie. Ja postanowiłam, że mniej więcej po połowie, czyli mniej więcej w miejscu, gdzie mam łokieć, zaczynam te rozszerzenia. Ale jest to dowolne, w którym momencie to zrobicie. Ja Wam oczywiście pokażę i powiem, jak będę robiła te rozszerzenia. Natomiast na samym początku skupimy się tutaj na tej części przy ramionach. Teraz tak, ja tą część mam już zrobioną. Obecnie bluzeczka leży na mojej prawej stronie i zaczynam, kładziecie sobie bluzeczkę na prawej stronie i obliczacie sobie, ile potrzebujecie szerokości na ten rękaw, czyli jest to szerokość tak naprawdę pod pachą. Ja mam tutaj około 37 cm, tyle mi wystarczy. Oczywiście wymierzamy na początku, ile potrzebujecie i wtedy zaczynamy pracę na tym panelu. Teraz tak, ja zaczynam to robić na prawej stronie, czyli zaczynam od wzoru, który jest na mojej prawej stronie. Na mojej prawej stronie przepraszam, wykonywałam zwykłe półsłupki, więc pierwszy mój ściek to będą zwykłe półsłupki. Jeśli Wy natomiast Wam się wzór podoba na lewej stronie, to trzeba zacząć, powiedzmy, że to jest nasza lewa strona, moja lewa, ale Wasza prawa, wówczas trzeba zacząć od tego wzoru, który będzie dominował na tej stronie, ponieważ na tej stronie robiliśmy tak naprawdę półsłupki nawijane, więc trzeba zacząć od rzędu półsłupków nawijanych. To tylko taka mała uwaga, ponieważ ja uznałam, że będzie mi tak wygodniej mocować rękaw, on wtedy będzie ładnie tutaj wyglądał, nie będę miała żadnych tak naprawdę szwów i polecam sobie w ten sposób zrobić rękaw. Natomiast za chwilkę pokażę, jak to właśnie wyliczyć. Tylko pamiętajcie, żebyście zadecydowali, która strona jest prawa, która lewa i zaczynamy oczywiście od wzoru, który jest na prawej stronie. Ten wzór na ściągacz, na rękaw wykonujemy dokładnie to samo, tylko zaczynamy od prawej strony do lewej, więc dla tego panelu zaczęłam od tej strony, natomiast żeby zrobić drugi rękaw, muszę zacząć tak naprawdę od tej strony, czyli tak od prawej do lewej. I ja już sobie tutaj wymierzyłam, ile rzędów potrzebuję na rękaw, oczywiście równo z tej strony i równo z tej strony. Można sobie wpiąć znacznik, licząc od tej części, w tym samym miejscu. I teraz tak, popatrzcie, ja już Wam pokazuję. Nasze rzędy składają się z rzędów półsłupków nawijanych i zwykłych półsłupków. I ja wbiłam sobie znacznik tu, gdzie miałam rząd, ten niższy, ten krótszy. I wykonując ten rękaw, będziemy się w taki sposób wbijać, że oczywiście liczymy sobie tyle samo tych rzędów z jednej, jak i z drugiej strony, żeby Wam zostało, żeby się stworzyć równy rękaw. Patrzymy sobie mniej więcej, ile potrzebujecie tutaj zostawić centymetrów po całości, na cały rząd i wtedy zaczynamy robić rękaw. Taki rękaw można oczywiście zrobić osobno, gdzie dla mnie górą zaczynamy tak naprawdę od łańcuszka, który będzie tutaj na górze, ponieważ ja dół tworzę jako na końcu i jest to dla mnie wygodne, ponieważ na bieżąco mogę ubierać bluzeczkę i mierzyć, jaką długość rękawa mogę tworzyć. No i na końcu też robię to rozszerzenie. Jeżeli nie chcecie w ten sposób, co ja robić, że zaczepiać od razu rękaw, możecie wykonać łańcuszek, od razu na taką szerokość, jaką potrzebujecie i tworzyć sobie górę i w pewnym momencie rozszerzenie. Ja natomiast właśnie pokazuję tą metodę. Czyli tak, zobaczcie. Jestem na prawej stronie, obecnie będę szła od prawej do lewej, więc teraz jestem na moim przednim panelu. Poprzednio musiałam zacząć od tylnego panelu, tak? Żeby iść od prawej do lewej strony. I teraz tak, będę tworzyła ściek, wbijając się raz w tę niższą tutaj dziurkę, którą tworzyły mi półsłupki, takie mniejsze, natomiast raz wbijała będę się pomiędzy tą większą dziurkę, tutaj gdzie tworzyły mi półsłupki. Czyli każdy rząd, który wcześniej robiliśmy, to jest jeden
jeden półsłupek, tak? Widać te rzędy, widać te dziurki, więc za chwilkę Wam pokażę dokładnie, jak to będę się wbijała. Czyli tak, doczepiamy sobie włóczkę, robię sobie pętelkę podstawową, oczywiście robię ją mniejszą. Tutaj zaczynam od rzędu, gdzie miałam półsłupki zwykłe, tu jest jak gdyby taka mniejsza przestrzeń pomiędzy. Wbijam się tutaj w tą część, przekładam moją pętelkę i robię oczko łańcuszka. Jeszcze raz w tym samym miejscu przerobię półsłupek, zwykły półsłupek. I dopiero ten półsłupek liczę jako pierwszy półsłupek. Mogę sobie już wyciągnąć ten znacznik i zamiast w tej części włożyć w to moje pierwsze oczko. Mam pierwsze oczko. Natomiast w następnej kolejności wbijam się, tak jak Wam powiedziałam, raz w miejsce, gdzie był półsłupek nawijany, raz w miejscu, gdzie był zwykły półsłupek. Jeśli chodzi o to, czy ta szerokość się bardzo zmniejszy, niestety musicie sobie na początku przerobić ten rządek i sprawdzić, jak to wyjdzie. U mnie troszeczkę to, co wyznaczyłam, do tego, co wyszło, troszeczkę się zawęziło. O, powiem, że nawet w sumie to nie, bo 37 cm mam zarówno od tej, jak i od tej. Czyli nie. Czyli jednak nie, tak chyba mi się pomyliło z innym swetrem. Ok, słuchajcie, czyli robię dalej. Czyli tak naprawdę robiąc jeden półsłupek zawsze pomiędzy, nie zwęzi mi się rękaw i będę miała cały czas tą samą pożądaną szerokość. I teraz kolejny półsłupek robię w tej większej dziurze. Kolejny robię w tej mniejszej. Kolejny półsłupek robię w tej większej. I teraz, tak jak Wam powiedziałam, jeżeli macie wzór ułożony tak jak ja, czyli w miejscu, gdzie półsłupki, te, które teraz robię, były robione na prawej stronie, dlatego robię tutaj półsłupki. Jeśli wybraliście tą stronę jako Waszą prawą, to musicie zacząć od półsłupków nawijanych, czyli wtedy robicie narzut i przerabiacie półsłupek w taki sposób, po to, żeby się właśnie wzór zgadzał na rękawie, bo pracujemy na prawej stronie, więc zaczynamy od wzoru, który był na prawej stronie. Jeśli robicie sobie rękaw osobno, łańcuszek osobno, nie ma znaczenia, możecie zrobić tak samo, jak zaczynaliśmy od łańcuszka tutaj, tylko ważne, żeby go przyszyć tak, jak na prawej stronie. I moja metoda się sprawdza, wbijania się tutaj i przerabiania tych półsłupków, natomiast sprawdza się to pomiędzy rzędami i w ten sam sposób uzyskam taką samą liczbę oczek. I to jest ważne, żebyście robiąc tutaj te półsłupki uzyskali taką samą liczbę oczek na jednym, jak i na drugim rękawie. Czyli trzeba sobie policzyć, ile macie na jednym i tyle samo zrobić na drugim i taką samą techniką cały czas przerabiać te półsłupki. Nie ma możliwości, żeby Wam wyszło więcej, jeśli tak samo zaznaczycie sobie markerem z dwóch stron, wbijając się na przykład od miejsca, w którym był rząd półsłupków, tylko dokładnie tu, gdzie była właśnie ta mniejsza dziurka. Tylko tak jak mówię, jeżeli dobrze wyznaczycie rzędy i będziecie stosować tą samą metodę przez całą tą szerokość, to powinna Wam wyjść taka sama liczba oczek. Ja obecnie mam 62, więc zaraz sobie przeliczę i zobaczę, czy mi wyszła. Natomiast chcę Wam jeszcze tutaj pokazać w miejscu, gdzie miałam łączenie. Też jest bardzo ważne, żebyście zapamiętali sobie, jak robicie w pierwszym i w drugim rękawie. Mam tu łączenie, więc po prostu wykonam zarówno tutaj przed rzędem półsłupków nawijanych, tutaj mam dwa rzędy półsłupków nawijanych, wbiję się tutaj w te miejsca na łączeniu i zrobię po prostu dwa półsłupki. Raz i dwa. Natomiast dalej przechodzę do wbijania się w taki sam sposób, czyli raz rząd, w którym miałam półsłupki nawijane i raz rząd, w którym miałam zwykłe. Na tym drugim panelu trzeba sobie wybrać miejsca, bo te dziurki trochę inaczej wyglądają, natomiast, na przykład tutaj. Natomiast trzeba po prostu pamiętać, że na przykład rząd półsłupków wbije się w tą część, półsłupków nawijanych, a rząd zwykłych półsłupków tutaj. Czyli w każdym rzędzie, w którym robiliście wcześniej rząd, musi powstać jedno oczko. W taki sposób. Ja sobie tutaj dosłownie wybieram te pętelki, które są widoczne.
pomiędzy. Robimy oczywiście tym samym szydełkiem, robimy luźno, nie zaciskamy zbyt mocno. Dojdę sobie do tego momentu. O, i jestem już prawie na końcu, jestem z drugiej strony. Dokładnie miałam wbity znacznik w miejscu, gdzie są półsłupki, rząd półsłupków, więc muszę tak samo skończyć na rzędzie półsłupków. Gdybym zrobiła jeszcze jeden, to byłby rząd już tutaj półsłupków nawijanych. Ja przeliczyłam sobie moje oczka i również uzyskałam 62 oczka, więc moje rękawy będą takie same. I oczywiście teraz robimy oczko do góry i kontynuujemy ten sam wzór, który do tej pory robiliśmy, czyli raz półsłupki nawijane, raz półsłupki, z tym, że półsłupki są wbijane pod 3 pętelki pomiędzy wcześniejszymi półsłupkami nawijanymi, tak? Czyli tutaj się nic nie zmienia, przerabiam rząd tak samo. Jest to bardzo wygodne robienie w ten sposób rękawa, bo tak jak Wam powiedziałam, na bieżąco można mierzyć i sprawdzać długość, robiąc właśnie ten rękaw od góry i zaczepiając od razu. Unikamy szwów, unikamy szycia, więc polecam spróbować, naprawdę warto. I już w zasadzie będę robiła cały czas tak samo. Tutaj się nic nie zmienia. Robimy rękawek. Chcę tylko dojść do końca, żeby Wam pokazać jeszcze raz tą część z półsłupkami. Dobra, dojdę sobie do końca. Przerobiłam sobie do końca. Mam tutaj przerobiony ten rękawek i w ostatnim oczku, w miejscu, gdzie są półsłupki nawijane, również robię tę samą krawędź, wykonując jeden półsłupek zwykły, czyli nie nawijany, tak jak Wam już wcześniej tłumaczyłam. I teraz tak, robię oczywiście oczko do góry, odwracam i pracuję na półsłupkach, czyli wbijam się od razu w pierwsze oczko i półsłupek. W pierwszym oczku nie widać dobrze, tutaj nie ma tej trzeciej pętelki, przez to, że z tej strony zrobiliśmy półsłupek zwykły, więc tutaj się łatwo wbić pod całe oczko. Może nie mówiłam tego wcześniej, ale akurat teraz spadłam na ten pomysł. Natomiast już w kolejnych widać ewidentnie te 3 pętelki, które nam tutaj powstały. I słuchajcie, robimy sobie tak cały czas rękaw, tworząc oczywiście wysokość rękawa. Naprawdę bardzo fajnie się w ten sposób przerabia. Ja jeszcze powiem Wam tak, że jeśli chodzi o planowanie tego rękawa, to tak jak mówię, te znaczniki, które miałam tutaj wpięte, wyznaczamy mi dokładnie taką samą wysokość z jednej, jak i z drugiej strony. Po prostu liczyłam sobie te rzędy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak? I w którymś momencie, tu gdzie był rząd na półsłupkach, tutaj takich tych małych półsłupkach, wbiłam sobie właśnie w tą dziurę znacznik, tak? U mnie był na górze. I ileś tych rzędów z panelu tylnym musi się oczywiście pokrywać z tym, co jest tu z drugiej strony. Również policzyłam sobie równo te rzędy i od tej strony wbiłam się po to, żeby rękaw był oczywiście symetryczny i równy. I teraz robię ten rękaw cały czas pracując w ten sposób i jak dojdę do momentu, w którym wyznaczyłam sobie, że będę go rozszerzać, pokażę Wam sposób na rozszerzenie. Natomiast oczywiście Wy decydujecie, ile tych rzędów ma być. Po prostu trzeba sobie mniej więcej zaznaczyć przy drugim rękawie, gdzie on jest, policzyć te rzędy, żeby były takie same, taka sama długość. Ja muszę przerobić. Tutaj mam bodajże chyba 25 cm. Policzę rzędy i spotkamy się na rozszerzeniu rękawa. I zrobiłam już moją część rękawa, która jest na prosto. Następnie będę robiła sobie rozszerzenia na rękawach. Tak jak Wam powiedziałam, obojętne, gdzie będziecie robić te rozszerzenia. Ja mam tu około 23 cm. Jest to mniej więcej moja wysokość łokcia. Ok, słuchajcie, rozszerzenia będę robiła tylko na prawej stronie, czyli na półsłupkach, i to co drugi rząd na prawej stronie, czyli tak naprawdę co czwarty, jeśli chodzi o liczenie całych rzędów, a jeśli chodzi o liczenie rzędów z półsłupkami, to co drugi rząd z półsłupkami. Tak naprawdę
Próbowałam robić rozszerzenia w każdym rzędzie z półsłupkami, czyli tu, gdzie mam półsłupki, ale one wychodziły bardzo szeroko, więc jeżeli chcecie mieć bardzo szerokie rozszerzenia, no to wtedy faktycznie musicie sobie zrobić w każdym takim rzędzie. Natomiast zobaczcie, u mnie to widać tutaj. Tu jest rząd półsłupków i dosłownie w tym jednym oczku mam zrobione 2 półsłupki. To jest na początku i tak samo mam zrobione tutaj na końcu. O, tutaj. Również jest jeden tutaj i drugi półsłupek. Czyli te zwiększenia polegają na tym, że na końcu i na początku robimy po 2 półsłupki. Natomiast zobaczcie, tak, to jest ten rząd, w którym pierwszym zaczęłam zwiększenia. Później na lewej stronie jest rząd cały półsłupków nawijanych, nie ma żadnych zwiększeń. Później znowu kolejny rząd na prawej stronie półsłupków i tutaj również nie ma zwiększeń. I kolejny rząd półsłupków nawijanych, w którym też nie ma zwiększeń. I dopiero w kolejnym, czyli w tym, jest zwiększenie. Czyli tak jak Wam powiedziałam, co 4. rząd, jeśli chodzi o wykonywanie rzędu tam i z powrotem, natomiast co 2. na prawej stronie. Czyli tu jest zwiększenie, tu nie ma zwiększenia. Tu jest zwiększenie, tu nie ma zwiększenia. Taką stosuję technikę. Dla mnie te rozszerzenia i tak już są szerokie, więc myślę, że ta moja technika jest dobra, natomiast jeżeli chcecie właśnie bardzo rozszerzone te rękawki, no to polecam robić sobie zwiększenia w każdym rzędzie na prawej stronie, natomiast na półsłupkach tutaj nawijanych na tej u mnie lewej stronie nie robię żadnych zwiększeń. I tak naprawdę jest to bardzo proste, po prostu przerobiłam sobie. Jestem teraz na prawej stronie i to jest właśnie mój rząd, w którym będę już wykonywała zwiększenia, więc w pierwszym oczku, które tutaj widzę, robię 1 półsłupek i robię jeszcze 1 półsłupek. I to jest moje właśnie pierwsze zwiększenie. Tutaj sobie można oczywiście zaznaczyć. I teraz do końca tutaj pod 3 pętelki przerabiam moje półsłupki. I na końcu również zrobię zwiększenie. I tutaj jestem już prawie na końcu. Mam tak, przedostatni półsłupek. Natomiast tu jest moje ostatnie oczko, w którym muszę zrobić zwiększenie, czyli muszę zrobić 2 półsłupki. Raz i 2. I w tym przypadku powinnam mieć o 2 oczka więcej w tym rzędzie w stosunku do poprzedniego. Odwracam robótkę. I tutaj zaczynam od półsłupków nawijanych i już wbijam się w te oczko dodatkowe i przerabiam cały rząd. I teraz oczywiście tak, przerobię cały rząd półsłupków nawijanych, z powrotem będę na prawej stronie, gdzie będę robiła zwykłe półsłupki i to jest rząd tak naprawdę 3, licząc ten jako pierwszy, ten jako drugi i 3, którym bym robiła półsłupki i tam nie robię zwiększenia, ponieważ robię go w co 2 prawy rząd. I dopiero jak zrobię ten rząd półsłupków następny i znowu półsłupków nawijanych, to od następnego rzędu zacznę zwiększać. Może trochę namieszałam, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Po prostu tak naprawdę te zwiększenia tak, też zależą od Was, jak ma wyglądać, jak bardzo ma być rozszerzony rękaw. Mi nie potrzeba aż tak wielkiego, natomiast robię te zwiększenia tylko w rzędach półsłupkowych, ponieważ w półsłupkach nawijanych, jak wiecie, na końcu zawsze robimy półsłupek, więc nie chcę tutaj wprowadzać zmiany wzoru, po prostu robię w rzędach tylko półsłupkowe. I oczywiście taki rękaw robimy sobie już do końca, do naszej pożądanej wysokości, czyli do momentu, kiedy potrzebujecie. Oczywiście, jeżeli robicie drugi rękaw trzeba zrobić tak samo, natomiast wszystkie te rzędy bardzo łatwo widać, tak jak Wam pokazywałam. Można je liczyć, można patrzeć, gdzie były zwiększenia, żeby się po prostu nie pomylić. Można sobie wpiąć znacznik właśnie jako pierwszy w rzędzie, w którym jest zwiększenie i patrzeć, ile takich rzędów trzeba zrobić do końca, tak? Ja mniej więcej tak samo zrobiłam sobie tutaj, że zanim zaczęłam zwiększać, policzyłam sobie rzędy półsłupków, ile miałam rzędów półsłupków bez zwiększeń, zaznaczyłam sobie znacznikiem, tyle samo zrobiłam rzędów na drugim rękawie
i dopiero od tego momentu, co tutaj zaczęłam sobie zwiększać. Czyli jeżeli nie lubicie zapisywać, można łatwo ze wzoru wyczytać, co musimy zrobić. Ja kończę ten rękaw i pokazuję Wam, co dalej. Aha, no tak, oczywiście jeżeli chodzi o zakończenie jeszcze rękawa, to ja akurat zrobiłam sobie w taki sposób, że zostawiłam na półsłupkach bez zwiększeń. Czyli zrobiłam sobie tak, rząd półsłupków ze zwiększeniami, rząd półsłupków nawijanych i kolejny rząd zwykłych półsłupków. I to jest moje zakończenie. Moja kończąca krawędź to są właśnie te półsłupki. Oczywiście odcinamy włóczkę, zamykamy. To jest moja końcóweczka. Wy oczywiście możecie zakończyć w dowolnym momencie, czy na takim wzorze, czy na takim. Jest to tak naprawdę obojętne. Ok, idziemy dalej. Ja już mam zrobione oba rękawy, więc w następnej kolejności zabieramy się za zszycie. Oczywiście zszywamy na lewej stronie. Ja już pierwszą część sobie zszyłam. Natomiast oczywiście Wy musicie zrobić dokładnie to samo. Można sobie, tak jak widzicie, poprzypinać klamerkami, żeby Wam się tutaj nic nie poprzestawiało. Jeśli chodzi o zszywanie, to tylko szybciutko Wam pokażę. Po prostu najszybszą metodę, jeśli chodzi o zszywanie. Wbijam sobie w pierwsze oczko z jednego panelu i w drugie oczko z drugiego panelu. Robię sobie pętelkę podstawową, przeciągam. Można tutaj przez pewien moment przerabiać na przykład te dwie nitki. I tutaj metoda zszywania jest bardzo prosta. Robię dokładnie tak samo, jak robiliśmy na ramionach, z tym, że oczywiście nie mam tutaj łańcuszka, ale staram się tak samo wbijać, jak widać, tak jak robiłam rękaw. Czyli po prostu raz wbijam się w przestrzeń pomiędzy półsłupkami, a raz pomiędzy słupkami. Czyli tak naprawdę raz z jednej, raz z drugiej i przerabiam sobie tą krawędź w taki sposób, oczkami ścisłymi, aż tutaj od dołu do rękawa. Więc gdy to dokończę, pokażę Wam, jak zrobić dół. Ok, moja bluzeczka już zszyta, więc zabieramy się teraz za dół. Układam sobie bluzeczkę na prawej mojej stronie, czyli to, co było szwem, jest na lewej stronie i układamy sobie ją tak, żeby był z przodu dekolt. Mam ułożony panel przedni tutaj i zaczynam od tej krawędzi dolnej, mniej więcej tu, gdzie mam szef. I będziemy teraz robić od razu, wykorzystywać sobie te półsłupki, które tutaj były wcześniej, dokładnie tutaj niżej, czyli nie będę się wbijała w oczko, tylko w ten półsłupek. Oczywiście ściągacz będzie składał się z półsłupków i słupków reliefowych, przednich i tylnych, więc to jest taki najprostszy ściągacz. Natomiast pierwszy rząd musimy sobie przygotować. I tak, wbijam się w dowolnym tutaj miejscu, gdzie mam pomiędzy szwem a pomiędzy półsłupkiem, po to, żeby sobie doczepić włóczkę, czyli robię oczko podstawowe, przekładam tutaj pod i robię oczko łańcuszka. Natomiast zaraz blisko mam pierwszy półsłupek, więc robię narzut, nabieram ten półsłupek w taki sposób na szydełko, przeciągam włóczkę pod, pobieram i przeciągam przez 3. Czyli robię półsłupek reliefowy przedni. Oczywiście tutaj znaczę sobie ten półsłupek, żebym wiedziała, gdzie jest początek i przerabiam tak dalej. Z tym, że raz półsłupek reliefowy przedni, raz półsłupek reliefowy tylni. Oczywiście półsłupek z narzutem. Czyli tym razem pobieram w taki sposób, od tyłu ten półsłupek. Jeszcze raz, czyli narzut. Wbijam się w ten sposób, przerabiam i przez 3. Raz tylni i raz przedni. W taki sposób. Teraz przedni, teraz tylny. Oczywiście idę po kolei, pobierając każdy wolny półsłupek, który tutaj był nawijany. I przerabiam półsłupkami nawijanymi reliefowymi. Natomiast tak robię tylko tutaj do tego momentu. Za chwilkę Wam powiem dlaczego. Ok, i przerobiłam sobie moją prawą stronę, dokładnie tutaj. Ja jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że zmniejszam szydełko na 3,75. Do wzoru głównego używałam 4, natomiast do tego będę używała mniejszego. Lepiej mi się po prostu pracuje, a też gdy chcecie zawęzić ten sweterek,
tą bluzeczkę, to warto po prostu zmniejszyć szydełko. I zobaczcie, jestem na drugim końcu, mniej więcej tutaj mam szef, ale mam jeszcze jeden tutaj półsłupek do przerobienia, półsłupek nawijany i przerabiam tutaj. Zaznaczam sobie ten półsłupek. Można po prostu wpiąć tutaj znacznik gdzieś mniej więcej niżej, ponieważ, tak jak Wam pokazywałam, chcę, żeby mój ściągacz na przodzie był krótszy, a z tyłu dłuższy. Jeżeli chcecie mieć ściągacz taki sam, to po prostu przerabiacie dookoła, tutaj do tego momentu. Natomiast jeżeli chcecie mieć taki jak ja, to musicie zrobić tak jak ja. Natomiast staram się, żeby skończyć dokładnie tak samo. Czyli jeżeli tu zaczęłam od półsłupka nawijanego z przedniego i tutaj, to tak zostawiam te krawędzie. Musi to być liczba po prostu tutaj nieparzysta. W ogóle do tworzenia tego wzoru jest potrzebna liczba nieparzysta, ale nie mówię tego, ponieważ ewentualnie jeżeli braknie mi oczka, to sobie po prostu tutaj dorobię, zobaczę jak to wyjdzie. Natomiast, żeby było symetrycznie z tej strony, kończę na tym półsłupku nawijanym przednim i przechodzę do słupków. Teraz będę wykonywała słupki reliefowe. Ponieważ mam tutaj ten szef i nie chcę go jakoś tak pomijać, więc po prostu przerobię go tutaj od tyłu, ponieważ ten był przedni, więc tutaj się wbiję pomiędzy cały ten szef i przerobię sobie słupek reliefowy tylny. Czyli zobaczcie, od tego momentu, czyli panel tylny, przerabiam, wykonując słupki. Czyli będzie zmiana wzoru. Jeśli Wy przerabiacie tak samo, to dla Was nie ma to różnicy, po prostu robicie sobie dookoła. Ja tutaj przerabiam na tylnym panelu słupki reliefowe, oczywiście też na przemian, raz przednie, raz tylne. I znowu przerobię sobie cały tutaj ten panel tylny, dojdę do tego momentu, do mojego znacznika, zobaczę jak mi tutaj wyjdzie i wtedy będę kombinowała, jeśli chodzi o ciągłość wzoru. Ok, zrobiłam sobie dookoła, czyli teraz jestem w miejscu, gdzie zaczynałam i zobaczcie, zbliżam się do mojego początku i patrzę jak biegną moje półsłupki. I rzeczywiście mam tak, że ten mam tylny, ten mam przedni, i tu mam tylni, czyli tak naprawdę brakowałoby mi półsłupków, żeby było na przemian słupków. Jeszcze się upewniłam, czy nigdzie się nie pomyliłam, ale nie. Dobrze, zobaczcie, czyli mam tak, słupek przedni, tu teoretycznie mam jeszcze jeden półsłupek, no i mam ten szef. Gdybym tutaj wykonała tylni, tutaj, to tutaj musiałabym wykonać przedni, czyli by mi się nie zgadzał wzór. Dlatego zrobię inaczej, po prostu zamiast dodawać tego półsłupka, przerabiać jeszcze jak gdyby 2 razy, bo można by w taki sam zrobić sposób, że najpierw przerobię raz tutaj na tył, później przerobię tutaj na przód i na przykład jeszcze raz na tył, ale jest to skomplikowane. Myślę, że lepiej, gdy macie taką sytuację jak ja, po prostu te dwa tutaj półsłupki, co są, przerobić razem, czyli wbijam się jak gdyby, zobaczcie, tu te dwa są za szydełkiem i teraz przeciągam, żeby zrobić słupek. Naprawdę będzie bardzo mała różnica, wydaje mi się, że tak to będzie lepiej wyglądało. Czyli tak, zobaczcie, ja nie liczyłam tych półsłupków, zawsze gdzieś tam się pomylę przy tych liczeniach, więc po prostu na bieżąco patrzyłam, robiąc jaka wyszła mi liczba, czy jak ma wyglądać ten ściągacz. Ok, i zobaczcie, teraz jestem na panelu przednim, więc teraz wykonuję nie słupki, tylko półsłupki i zaczynam, nie łączę, tylko od razu tutaj, w miejscu, gdzie miałam ten słupek. On się troszeczkę położył, ale on tutaj jest. Zobaczcie, widzicie? Było oczko tutaj do góry i był nasz słupek, półsłupek. I teraz oczywiście też wykonuję słupek, półsłupek nawijany przedni, reliefowe. I już sobie też zaznaczam miejsce, gdzie przechodzę z wzoru, z półsłupków na słupki, ponieważ to jest bardzo ważne. Teraz na przednim panelu, czyli jestem z przodu, przerabiam półsłupki nawijane, reliefowe, raz przednie, raz tylne. Natomiast na tylnym panelu będę przerabiała tak samo, tylko słupki reliefowe, przednie i tylne.
Dzięki temu mam nadzieję, że uzyskam różnicę lekką wysokości. Na pewno to nie będzie jakaś ogromna różnica, ale zobaczymy. I teraz zobaczcie, przerabiam po prostu półsłupki. Tutaj. I znowu w miejscu, gdzie tutaj trzeba po prostu ten pierwszy rząd trochę się przemęczyć i wbijać tutaj szydełko pomiędzy. Tu tylne przytrzymywać sobie ten narzut, żeby Wam nie spadał. I przerabiamy. No i zawsze gdzieś ta nitka się nie przeciągnie. Ok. I znowu zamiana wzoru będzie tutaj. Jeszcze raz Wam chciałam tylko pokazać tą zmianę, czyli na razie mam przerobiony panel przedni. No i teraz zobaczcie, tu mam zaznaczony relief, który ostatni przerabiam jako półsłupek, natomiast ten już kolejny przerabiam jako słupek tylni. Czyli zobaczcie, 3, pobieram raz, pobieram 2, tak? Czyli tu pamiętamy, że przechodzimy na słupki. Raz, pobieram 2 i znowu. I tak robimy sobie dookoła kilka rzędów, pamiętając, żeby zmieniać za każdym razem wzór na przednim panelu. Ja przerobię kilka rzędów i pokażę Wam, jak to u mnie wyszło. Ok, skończyłam robić mój ściągacz, przerobiłam sobie kilka tych rzędów i tak jak widzicie, leży u mnie sweterek na płasko i już widać różnicę w ściągaczu przednim i ściągaczu tylnym. Ten ściągacz przedni w ogóle jest taki bardziej zbity, natomiast ściągacz z tyłu jest luźniejszy i oczywiście on jest dłuższy w stosunku do tego tutaj. Oczywiście wielkość takiego ściągacza zależy od Was, tu mam około 5 cm, natomiast tutaj powiedzmy 6,5, więc mam około 1,5 do 2 cm różnicy, w zależności od tego, jak się naciągnie. I to już u mnie wystarczy. Natomiast na ostatnim etapie piesek chce mi tutaj przeszkodzić. W ostatnim etapie, żeby zniwelować tę różnicę, zrobiłam sobie ostatni słupek. Na ten raz robię narzut i przerobię sobie oczka ścisłe z narzutem dookoła, wbijając się nieco w oczko, ale pod oczkiem. Tutaj tak naprawdę mamy 2 pętelki i taka tutaj 3. pętelka. Wbijam się luźno pod, nie wyszukuję już tych pętelek, po to, żeby mniej więcej sobie tą krawędź ładnie jeszcze zaokrąglić i zniwelować tą różnicę. I tak robię sobie dookoła, czyli narzut, wbijam się pod oczko i przekładam przez 2 pętelki cały czas. Oczywiście nie jest to konieczne, bo tak naprawdę dół ładnie wygląda, ale dzięki temu zobaczcie, zaraz sobie tutaj ładnie zaokrąglimy tą część. Ok, przerobiłam sobie, słuchajcie, wszystko dookoła i jestem znowu w punkcie, którym zaczynałam. Ostatnie oczko robię w taki sposób, że wbijam się w kolejne tutaj, to sobie przekładam właśnie pod tym oczkiem tutaj, w ten sposób, odcinam włóczkę, tutaj przekładam oczko i zaciskam. I w taki sposób, myślę, że w miarę fajnie to wygląda. Oczywiście włóczkę trzeba pochować. Ok, no to została nam jeszcze góra. Mam na myśli oczywiście dekolt na górze. On nie wygląda tak źle, ponieważ tutaj mamy łańcuszek, natomiast brzegi były dorabiane inaczej, więc może to przeszkadzać. Więc ja postanowiłam, że można go sobie w dwojaki sposób zrobić. Oczywiście możecie zrobić sobie tutaj górę dokładnie tak samo jak dół, tylko korzystać już tylko z półsłupków przednich i tylnych, nie ze słupków, bo słupki są takie bardziej rozciągające się i one gorzej by wyglądały przy dekolcie, więc można w taki sam sposób to zrobić, po prostu zahaczyć sobie włóczkę w danym momencie, przerobić najpierw półsłupki, ponieważ tu wypadałoby przerobić półsłupki, bo mamy półsłupki nawijane, ponieważ tu kończyliśmy półsłupkami i odpowiednio przerabiać dookoła, tak jak ja to robiłam. To jest jedna z metod. Ja natomiast nie chcę, żeby ta góra też miała taki ściągacz. Sweterek jest krótki, więc nie chcę go zbytnio obciążać takimi ściągaczami. Więc postanowiłam, że po prostu delikatnie sobie go wykończę, obrębiając dookoła takim delikatnym wzorkiem. I robię sobie pętelkę podstawową. Zaczynam na przykład w miejscu, gdzie mam tylny panel i ostatnie oczko, które tutaj widzę, czyli tak jak widzieliście, u mnie leżał tak ta bluzeczka,
czyli wbijam się w tylny panel, gdzieś z tyłu, żeby to łączenie było jak najmniej widoczne, na łączeniu tutaj, gdzie jest szef i przeciągam sobie włóczkę. Dalej pracuję szydełkiem mniejszym 3,75 do wykończenia tutaj dekoltu. I znowu robię oczko do góry. Tym razem przerobię oczka ścisłe z narzutem, czyli to, co przerabialiśmy na końcu ściągacza dolnego. Natomiast tutaj zrobię właśnie tak dookoła oczkami ścisłymi z narzutem. I w zależności, czy potrzebujemy bardziej zawęzić, czy mniej, takich rzędów można zrobić naprawdę kilka. Te miejsca, gdzie nie mam tych oczek łańcuszka, po prostu wbiję się w dowolnych miejscach, tu gdzie mam jakąś po prostu wolną przestrzeń, patrząc jak się tutaj układa, tak jak dokładnie przerabialiśmy na przykład rękaw, czyli tutaj w jednym rzędzie z półsłupkami, w jednym z półsłupkami nawijanymi tworzę sobie po prostu taki tutaj łańcuszek i w miejscu, gdzie już przechodzę na zwykłe oczka, mam tutaj moje oczka, tutaj przerabiam oczka, czyli zobaczcie, pobieram całe oczko i przerabiam. Oczka ścisłe z narzutem. I od razu przez 2. I tak przerobię sobie dookoła. Ok, przerobiłam sobie dookoła. W zasadzie już ładnie wygląda ten dekolt, więc jeśli Wam się podoba, tak naprawdę można sobie taki zostawić, bądź też zrobić sobie jeszcze jeden rząd. W taki sposób, że łączę oczywiście z tym pierwszym oczkiem tutaj. Łączę i w następnym oczku pobieram sobie, czyli to było łączeniowe, tylną pętelkę. Ona jest tutaj bardzo mało widoczna, ale zaraz Wam pokażę, która pętelka. Tylko chcę przerobić kilka, żeby pokazać Wam, dlaczego tą tylną. Zobaczcie, jeżeli chcecie zostawić sobie tutaj taki łańcuszek z tej strony tutaj, to żeby ten łańcuszek widać było, trzeba wyszukać pętelki takiej za łańcuszkiem. O, widzicie? Ona może się troszeczkę tutaj chować, ale jak zobaczycie sobie w środku, to ona tutaj jest i ma Wam zostać właśnie ten łańcuszek. Oczywiście to wszystko zależy od tego, co Wam się podoba, jakie chcecie mieć wykończenie, jak bardzo chcecie też zawęzić dekolt, jeżeli na przykład zrobił się za szeroki, to właśnie w taki sposób, wykonując 1 bądź 2 takie rzędy, bo takich rzędów można naprawdę wykonywać kilka, zawęzić sobie jeszcze ten dekolt. Ja zrobię prawdopodobnie taki podwójny, żeby był taki stabilniejszy. Mój był dosyć szeroki, więc myślę, że tutaj przyda mi się zrobienie takiego jeszcze jednego rzędu. Dobrze, przerobię znowu dookoła. No i ja już skończyłam mój sweter. Tak jak Wam powiedziałam, zrobiłam sobie tylko 2 rzędy tego łańcuszka. Zakończyłam dokładnie tak samo jak na ściągaczu na dole, czyli chowam nitkę do środka. I to jest cały pomysł na mój sweter. Jeśli chodzi o rękawy, to ja ich tutaj nie wykończam, był ładny łańcuszek, ale jak Wam się podoba i chcecie, możecie również w podobny sposób zrobić sobie tutaj dowolnie. Mam nadzieję, że Wam się podoba pomysł i projekt. Dajcie znać w komentarzach, kto planuje, bądź kto zrobił. Będzie mi bardzo miło, jeżeli umieścicie taką informację. Także serdecznie Wam dziękuję i zapraszam na pozostałe moje filmy. Do zobaczenia. Pa!